7 ton czystego srebra. Tyle król Polski zapłacił za ten widok. Witajcie w Starej Lubowli, miejscu, gdzie więziono przyszłego króla Madagaskaru i gdzie ukrywano polską koronę, gdy Szwedzi palili nasz kraj. To była polska wyspa w Morzu Węgrów. Ale ten vlog to też wasz poradnik przetrwania. Pokażemy wam miejsce pod zamkiem, który lepiej omijać szerokim łukiem, jeśli nie chcecie przepłacać. I zdradzimy adres knajpy 20 minut spacerem, gdzie karmią jak w niebie. Za grosze. A na koniec mamy dla was darmową miejscówkę na nocleg. W dzień tętni życiem, ale w nocy panuje tam absolutna cisza. Wchodzicie w to? No to ruszamy. Wjazd na Słowację kamperem to dla nas nie tylko następny kraj, to podróż w czasie. Mijamy wioski i mamy wrażenie, że zegary stanęły tu w latach 90. Szara rzeczywistość, specyficzny klimat. To wygląda trochę jak Polska za komuny, ale ma to swój niesamowity, surowy urok. Czuliśmy, że wjeżdżamy do innego świata, a to był dopiero początek dziwnych rzeczy, które mieliśmy tu odkryć. Kolejne miejsce na Spiszu. Dzisiaj Stara Lubownia. Idziemy obejrzeć zamek, który kiedyś należał do nas, prawie 400 lat do nas należał. Jedyny, który się oparł potopowi szwedzkiemu. Parking doskonale oznaczony znajduje się tuż pod zamczyskiem. Ale uwaga, jeśli planujecie tu przyjechać w weekend, zróbcie to rano. To miejsce to magnes na turystów. My wbiliśmy się idealnie. Przy parkingu i wyżej są knajpki, toalety, pełen serwis. Zostawiamy kampera i ruszamy. Idziemy zdobyć ostatnią polską twierdzę. Fajne miejsce, pięknie położone, nawet ten parking jest. Ja bym rzekła, dobre ramko. Spacerkiem idziemy do góry, bilety kupujemy w skansenie i do zamku i do skansenu. Idziemy najpierw zwiedzić zamek, obok jest zaraz ekspozycja czasów II wojny światowej. Zwiedzanie tego zamku teraz wyczytali, żeśmy w przewodnikach gdzieś w granicach 2 do 3 godzin. Samego zamku. Zobaczymy, czy to prawda, czy też nie. Skansen około godziny. I tu mamy 450 metrów jeszcze do zamku. Kochani, do zamku wprowadza nas taka alejka, która wzgórze trawersuje. Idziemy trawersem, góra, dół. No pięknie jest usytuowany ten zamek. Zamek w Starej Lubowli to ostatnia polska twierdza, dziś w granicach Słowacji. Ale to, co zaraz usłyszycie, brzmi jak błąd w Matrixie. Przez 360 lat ten zamek tkwił jak polska wyspa pośrodku węgierskiego morza. Jak to możliwe? Wszystko przez gigantyczny dług. W 1412 roku król Węgier potrzebował gotówki na wojny, które toczył, więc pożyczył od naszego króla Jagiełły astronomiczną kwotę. 37 000 kop groszy praskich. To równowartość około 7 ton czystego srebra. W zastaw dał ten zamek i 13 miast. Węgrzy długu nigdy nie oddali, dlatego my rządziliśmy tutaj aż do rozbiorów. To była nasza twierdza, nasi starostowie i nasze zasady. Moi drodzy, po wejściu do zamku dostajemy chyba w 3 lub 4 językach przewodnik, co czeka nas na danym numerku, czyli teraz wysoki basen barokowy z bramą wejściową, potem wieża renesansowa, baszta i tak dalej. Proszę, to wygląda tak. Zamek z XIII wieku. Jesteśmy w bramie wejściowej. Kiedy mówimy, że rządzili tu Polacy, mamy na myśli absolutną elitę. Jednym z pierwszych starostów, który zarządzał tym zamkiem w imieniu polskiego króla, był sam Zawisza Czarny z Garbowa. Tak, ten sam rycerz, symbol cnót, na którym można polegać jak na Zawiszy. I to nie jest tylko puste hasło. Kiedy podczas tragicznej bitwy z Turkami król wysłał po niego łódź ratunkową, nakazując mu ucieczkę, Zawisza spojrzał na posłańców i odmówił wejścia na pokład. Powiedział im wtedy słowa, które przeszły do historii. Nie ma na świecie tak wielkiej łodzi, która zmieściłaby honor Zawiszy. Został ze swoimi ludźmi do samego końca, wybierając śmierć zamiast ucieczki. Najsłynniejszy polski wojownik chodził dokładnie po tych kamieniach, których my dotykamy dzisiaj. Ale nawet taki heros jak Zawisza miałby tu problem, gdyby zabrakło wody. Zamek stoi na litej skale,
więc wykopanie studni było niemożliwe. Wyobraźcie to sobie. Potężna twierdza, nie do zdobycia, która może upaść przez pragnienie. Drewniany rurociąg, który pompował tu wodę z zamaskowanego źródła u podnóża wzgórza, niestety nie przetrwał do naszych czasów, więc nie możemy wam go pokazać. Ale sama świadomość, że w XVI wieku inżynierowie zbudowali system, który pchał wodę pod górę na zasadzie naczyń połączonych, robi niesamowite wrażenie. Czwóreczka. I jesteśmy w Pałacu Barokowym, XIX-XX wiek. Spójrzcie. Jest to salon myśliwski, przedstawia dawne zamiłowanie szlachciców. Tu mamy kuchnię. Przenieśmy się teraz do czasów potopu szwedzkiego. Cała Polska płonie, Szwedzi plądrują Warszawę i Kraków. Gdzie ukryć to, co najcenniejsze, polskie insygnia koronne? Jerzy Lubomirski przewozi je właśnie tutaj, do Starej Lubowli. I tu pojawia się pytanie, dlaczego Szwedzi nie zaatakowali zamku, skoro był tak blisko granicy? Tutaj wchodzi lekcja historii, której mogliście nie słyszeć. Spisz był zarządzany przez Polskę, ale terytorialnie formalnie wciąż należał do Królestwa Węgier. A kto rządził wtedy Węgrami? Potężna dynastia Habsburgów, czyli cesarstwo. Szwedzi mogli walczyć z Polską, ale atak na ten zamek oznaczałby wypowiedzenie wojny cesarstwu, czyli konflikt z połową Europy. Nie odważyli się. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi geopolitycznemu korona Chrobrego przez 6 lat bezpiecznie leżała w tych murach. Kolejny numerek 11. Sala wystawowa. Od XVI wieku, kochani, były tu pomieszczenia mieszkalne. A zamknięte? Oho. To nie wiem, to idziemy na Czyli 11 zamknięta. 11 zamknięte. Szkoda, idziemy na 12. I pod numerem 12 znajduje się Pałac Gotycki. Czyli to już właściwie ruiny, bo to przełom XIII-XIV wiek. No i kochani, 13, wieża gotycka i zbudowana bardzo wcześnie, bo już XIII-XIV wiek. Później odbudowywana wielokrotnie. Ale jeśli myślicie, że historia zamku to tylko polityka, to poznajcie Maurycego Beniowskiego. To był prawdziwy polski Indiana Jones XVIII wieku. Za walkę w Konfederacji Barskiej został aresztowany i wtrącony do lochów właśnie w tej wieży. Warunki? Tragiczne. Szanse na ucieczkę? Zerowe. Ale Beniowski miał coś, czego nie mieli inni. Niesamowity urok osobisty. Legenda mówi, że rozkochał w sobie kobietę. Według niektórych wersji córkę samego komendanta twierdzy. To ona dostarczyła mu narzędzia i upiła strażników winem. Beniowski uciekł stąd w spektakularnym stylu, by rozpocząć podróż swojego życia. Przez Kamczatkę trafił aż na Madagaskar, gdzie tubylcy obwołali go swoim królem. Ampan Sakabe, gość, który siedział w tej zimnej celi na Słowacji, skończył jako władca tropikalnej wyspy. To jest materiał dla Hollywood. Jesteśmy. Na koniec zostawiliśmy wam coś z pogranicza baśni. Patrząc na potęgę tych murów, miejscowi szeptali, że nie mogły powstać ludzką ręką. Legenda mówi, że budowniczy zamku, szlachcic Lubowęski, zawarł pakt z czarownicą. Oddał swoją duszę za to, żeby zamek rósł w oczach. Kiedy jednak budowa dobiegła końca,
Szlachcic przestraszył się i uciekł do klasztoru po rozgrzeszenie. Wściekła wiedźma chciała zniszczyć zamek, rzucając w niego gigantyczną skałę. W ostatniej chwili usłyszała jednak dzwony kościelne i straciła moc. Skała upadła do rzeki Poprad i leży tam do dziś. Czy to prawda? Nie wiemy. Ale patrząc na ten kolos architektoniczny, łatwo uwierzyć, że maczały w tym palce siły nieczyste. Zeszliśmy z wysokiego zamku prosto do innej rzeczywistości. Tuż obok parkingu leży skansen, mała wioska zatrzymana w czasie. I to tutaj zrozumieliśmy, czym tak naprawdę jest Spisz. To nie jest po prostu Słowacja, to Tygiel. Przez wieki żyli tu obok siebie Polacy, Słowacy, Niemcy, Żydzi, Węgrzy i Romowie. Widzimy tu drewnianą cerkiew, młyn, warsztaty. To nie są tylko puste budynki. To dowód na to, że niezależnie od tego, jaki król siedział na górze w zamku, tutaj na dole ludzie różnych kultur musieli po prostu ze sobą żyć i pracować. I ta cisza tutaj wydawałaby się idealnym końcem. Ale nie dla nas, bo po takiej dawce historii zgłodnieliśmy. I teraz uwaga, zostańcie chwilę dłużej. Za moment pokażemy wam, gdzie nie jeść, żeby nie zbankrutować na turystycznych pułapkach. A gdzie trafiliśmy na pyszny, domowy obiad za grosze. Próbujemy słowackich specjałów. A to wciąż nie koniec, bo gdzieś trzeba spędzić noc, prawda? Znaleźliśmy w pobliżu miejsce, które idealnie domknie ten dzień. Jedziemy. Fajnie, do widzenia! Jak tam prawa? Znaleźliśmy miejscówkę na dziko. Można się tutaj zatrzymać bez problemów na noc. Tutaj zaraz Poprad płynie, niestety tam na samym Popradem nie wolno się zatrzymać, bo tam jest zakaz między 7 a 20 można się tam zatrzymywać, dalej już nie. My się tutaj zatrzymamy, tu 50 metrów od Popradu, bo jutro tak pojedziemy dalej. W Wyżnych, Rusbachach, te jeziorka trawentyrowe sobie darujcie. Raz, że dużo ludzi, dwa, że nie wolno już tam parkować jak było kiedyś, są barierki normalnie założone. I można tam wjechać sobie na kilka godzin, można sobie zapłacić i można się iść tam wykąpać, ale ludzi to sporo, woda też niespecjalnie czysta, tak więc nie polecamy tego miejsca. I na tym będziemy kończyć dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Właśnie zaoszczędziłeś godziny żmudnego szukania. Wiedzę już masz. Pytanie brzmi, co z nią zrobisz? Zmieniamy zasady gry. Koniec z wiecznym planowaniem palcem po mapie. Od teraz jesteś bezwzględnym realizatorem. Na tym kanale znajdziesz paliwo do przygód, które będziesz wspominać latami. Nie chcesz tego przegapić? Wciśnij subskrybuj, zostaw komentarz. Pokaż nam, że jesteś gotowy, a my już pakujemy dla Ciebie kolejną porcję inspiracji. Szybciej niż myślisz.